Witam serdecznie, jestem Ewa. Lubisz ciasta cytrynowe? Ja również. Zapraszam dzisiaj na ciasto, które jest obłędnie smaczne. Pyszny krem cytrynowy na maślanym, kruchym spodzie, a na górze delikatna pianka z bezy włoskiej. Pycha! Uwielbiam to ciasto. Zapraszam na filmik. Rozpoczniemy od przygotowania kruchego ciasta. Do miski przesiewamy 400 g mąki pszennej, 10 g proszku do pieczenia, dodajemy 250 g masła. Zaczynamy wyrabiać tak zwany piasek. Wsypujemy 180 g cukru pudru, 4 duże żółtka, wsypujemy szczyptę soli, dodajemy startą skórkę z jednej cytryny. Zaczynamy wyrabiać ciasto. Białka wykorzystamy później do bezy. Ciasto jest miękkie. Zawijamy je w folię plastikową, spłaszczamy wałkiem i wkładamy do lodówki na 2 godziny. Po wyciągnięciu ciasto wałkujemy na prostokąt o wymiarach 23 na 18 cm. Prostokąt jest mniejszy niż foremka. Foremka o wymiarach 27 na 23 cm. Jeżeli lubisz cienkie spody, w opisie pod filmem znajdziesz proporcje na cieńsze ciasto. Ciastem wykładamy także boki o wysokości 3 cm. Ciasto dziurkujemy widelcem. Mój spód będzie dosyć wysoki. Lubię kruche ciasta. To ciasto możesz również zrobić w tortownicy okrągłej, specjalnej do tart. Na ciasto kładziemy pognieciony papier do pieczenia. Wysypujemy groch lub fasolę, aby ciasto równo się piekło. Wkładamy do lodówki na 30 minut. W tym czasie nagrzewamy piekarnik. Pieczemy przez około 25 minut na środkowej półce piekarnika w temperaturze 180 stopni. Następnie ciasto wyciągamy z piekarnika, zdejmujemy papier z fasolą i ponownie pieczemy przez około 15 minut. Teraz przygotujemy krem cytrynowy. Ścieramy skórkę z 1 lub 2 cytryn w zależności od wielkości. Potrzebujemy 6 g skórki cytrynowej. Najlepiej, jeżeli będą to cytryny bio. Ważymy 5 g żelatyny w listkach, moczymy ją przez 10 minut w zimnej wodzie. 130 g soku z cytryn wlewamy do garnka, dodajemy skórkę z cytryn i 150 g masła. Wszystko podgrzewamy na średnim gazie, aby rozpuścić masło. Do miski wlewamy 3 jajka i 1 żółtko. Wsypujemy 230 g cukru i mieszamy. Nie musimy ubijać na pianę, wystarczy dokładnie wymieszać. Do wymieszanych jajek wlewamy jeszcze ciepłe masło. Masę przelewamy do garnka. Podgrzewamy na średnim ogniu, cały czas mieszając. Po kilku minutach zacznie gęstnieć. O sole mio, ran, tararam,
krem zaczyna się gotować. Od tego momentu gotujemy jeszcze przez 1 minutę, cały czas mieszając. Krem jest gotowy. Wyciskamy z wody żelatynę, którą rozpuszczamy w gorącym kremie. Miksujemy jeszcze przez 2 minuty. Krem przelewamy do płaskiego naczynia. Przekrywamy folią, tak aby dotykała krem. Studzimy, a potem wkładamy do lodówki na 2 godziny. Jeżeli możesz, napisz mi w komentarzach, z jakiego miasta mnie oglądasz. Będę Ci bardzo wdzięczna i pozdrawiam Cię serdecznie. Krem wyciągamy z lodówki i przed użyciem mieszamy go dokładnie, aby odzyskał swoją miękkość. Teraz przygotujemy bezę włoską. Będziemy potrzebować termometr. 60 g wody wlewamy do garnka, wsypujemy 250 g cukru. Stawiamy na średnim gazie i robimy syrop. Składniki do bezy włoskiej powinny być dokładnie zważone. Gotujemy syrop i sprawdzamy często temperaturę. Kiedy syrop ma już 100 stopni, zaczynamy ubijać pianę z białek. Do miski wlewamy 150 g czystych białek w temperaturze pokojowej. Wsypujemy 50 g cukru i szczyptę soli. Ubijamy pianę na maksymalnych obrotach. Cały czas kontrolujemy również syrop. Kontrolujemy temperaturę syropu termometrem. Kiedy osiągnie 121 stopni, wyłączamy gaz. Syrop powolutku wlewamy do piany. Miksujemy wówczas na wolniejszych obrotach. Syrop jest bardzo gorący. Miksujemy teraz szybciej, tak długo, aż beza wystygnie. Beza jest bardzo sztywna i lekko letnia. Teraz krem cytrynowy mieszamy delikatnie z 2 pełnymi łyżkami bezy. Krem przekładamy na kruchy spód. I nakładamy bezę włoską. Jeżeli masz palnik cukierniczy, opal delikatnie bezę. Jeżeli nie masz palnika, nie wyciągaj wcześniej ciasta z blachy. Ciasto z blachą wsadzamy do piekarnika na wysokim poziomie i włączamy funkcję grilla nastawioną na 180 stopni. Uważajmy jednak, bo beza może szybko się spalić. A tak wygląda gotowe ciasto.
Wkładamy je teraz do lodówki na 2 godziny. Przed samym podaniem ciasto wyciągamy z lodówki i kroimy na porcje. Kroi się bardzo dobrze. Polecam Ci serdecznie ten przepis. Ciasto jest boskie. Smakuje obłędnie. Jak najszybciej wypróbuj ten przepis i napisz mi w komentarzach, jak Ci smakowało to ciasto. Jeżeli spodobał Ci się ten filmik, zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału i do pozostawiania lajków. Zapraszam na następne przepisy. Ciao, ciao!